Cześć, witajcie, z tej strony Asmin, a w dzisiejszym odcinku pokażę wam komputer ze śmietnika w wersji Pro. Dobrze, przejdźmy do omówienia sprzętu. Jest to Dell, a dokładnie model Optiplex 7010. Procesor w nim to i5 z serii V Pro, jeszcze nie wiadomo jaka generacja ze względu na to, że nie włączałem go do BIOSu. RAM to jest 16 GB, dwie kości po 8 GB RAM. RAM jest mój, ponieważ komputer znalazłem w stanie bez RAMu. Dysk wcześniej to był firmy Samsung HM160i. Wielkość 160 GB. Teraz jest to WD Black 500 GB HDD. Dysk wymieniłem dlatego, że wolę nie ryzykować całego materiału, żeby przepadł, bo dysk nagle sobie powie, że pójdzie spać. Dobrze, przejdźmy sobie do pobierania ISO i instalowania całego systemu. Przejdźmy sobie na moje zaufane archiwum ISO Windowsa. Pobierzemy sobie w dzisiejszym odcinku Windowsa 10, najnowszą wersję, żeby już nie trzeba było robić Windows Update'u zbędnego. Pobierzemy sobie, pobierz. Dobra, pobrałem sobie już tutaj Windowsa 10, dokładnie jego opisówkę. Windows 10 PLL, otwórz. Dobra, skanowanie obrazu. Teraz sobie wybierzemy MBR, BIOS bez UEFI CSM. Nazwa woluminu może zostać, dobra, start. Gotowa, dobra. Tutaj wyjmiemy sobie napędu, czytnika i wsadzimy sobie do naszej maszyny bojowej. Teraz wam wrzucę nagranie z telefonu, jak włączam sprzęt i od razu przejdziemy sobie na obraz z HDMI. Dobra, o, mamy logo Dell. Dobrze, i teraz USB Storage Device, tak to będzie. Prawda? Any key to boot from USB, zobaczymy co się... O, i mamy Windows, logo Windowsa. Aha, i zaczynają się pierwsze problemy z samym PC-tem. Błąd odpalania samego instalatora. Dobra, F8 for settings i co? Nie wiadomo co się dzieje. Dobra, sprawdzę co to za błąd i wracam po cięciu. Dobra, udało mi się naprawić prawie po 2 godzinach. Problemem było to, że jestem głupi i wypaliłem dysk w MBR zamiast UEFI. Dlatego wszystko się wykrzeszało. Zobaczymy czy teraz zadziała poprawnie. Teraz UEFI. O, i działa chyba. Dobra, instalator się odpalił jako tako. Zobaczymy co będzie dalej. O, myszka działa też. Dalej. Skoro instalator działa, to sobie odpalimy instalację. Klucz licencyjny. Nie mam klucza produktu, bo i tak się aktywuje pewnie sam, bo skoro jest licencja na Windowsa 7, to powinien się sam aktywować. Akceptuję. Chcę sprzedać dane do Somalii. Niestandardowe, usuń. Usuń. Dalej. Tu już system się zainstalował. Zacznijmy od regionu. Czy ten jest odpowiedni? Tak, Polska. Polski programisty. Pomiń. Połączymy cię z siecią. I teraz taki tip życiowy dla osób, którzy instalują Windowsa 10, a nie mają czasem tej opcji, nie mam internetu. Ja wam teraz pokażę tipa, jak to zrobić na karcie sieciowej normalnie. No i dobra, i teraz jak już mamy kartę sieciową i połączymy się z internetem, jak jesteśmy już z Wi-Fi połączeni, to dalej. Niech on teraz tą konfigurację wykona. Nie wyłączaj urządzenia. No i dobra, skoro instalacja się ukończyła, to bierzemy konfiguruj do użytku osobistego. Dalej. Jak nas poprosi właśnie o konto Microsoft, to możemy kliknąć albo konto w trybie offline. A jak nie mamy w ogóle nawet przy instalacji takiej opcji, to możemy sobie /bypass NRO. Teraz komputer się zrestartuje i taka opcja powinna istnieć. Drugim sposobem jest też po prostu odłączenie karty sieciowej podczas instalacji systemu. No i teraz cały setup tak naprawdę od nowa, czyli polski. No i teraz mimo tego powinniście mieć właśnie opcję konto w trybie offline. A jak dalej nie macie, to po prostu najlepiej podczas instalacji wyjąć kartę sieciową i wtedy
poniekąd można zmusić Windowsa, żeby zrobić to w trybie offline. No i teraz tak naprawdę dostaniemy się zaraz do pulpitu. Witaj. No i dobra, i system jakby już wstał sam z siebie. Teraz zobaczymy sobie. Edge'a sobie otworzymy, pobierzemy sobie Chroma. Pobierz Chrome. Dobrą alternatywą dla Chroma jest też Brave. Na pewno nie Opera GX, bo Opera GX strasznie zbiera dane. Nie logujemy się nigdzie. Albo ja mam pomysł, zalogujemy się. Zobaczymy jak sobie radzi sam komputer w dzisiejszych czasach. Dobra, tutaj już zalogowałem się do Workspace'a u mnie i stworzyłem konto testowe, więc zalogujemy się na nie test.asmin.pl. Dobra, i teraz sobie wpiszemy hasło. Dalej. Captcha. O kurczę, nie widzę tej captcha. Ony, S, Ny? Chyba tak. Jeszcze raz. A się wkurzę, jak mi teraz to nie przejdzie. O, dobra, jest. Rozumiem. No i dobra, mamy nasze konto test zarządzane przez domenę asm.pl. Dobra. I teraz sobie po cięciu wgram jakby wszystkie rzeczy potrzebne i je sobie pobierzemy. Wszystko mamy poinstalowane już, więc zacznijmy sobie od benchmarków. Pierwszym benchmarkiem będzie to Cinebench 23, którego już wykopiowałem sobie. Robimy sobie pierw multicore, zobaczymy jak to szybko będzie iść. No, uwaga, coś się zawiesiło. FPS 0. O! I powiem wam, ej, nawet nie jest tak źle. Wszystkie jakby kory idą na full. Jest pełne obciążenie wszystkiego. Procesor też jest ciepły w miarę, ale to nawet szybko idzie jak na taki sprzęt. No zaczął oddawać ciepło, dosyć mocno zaczął oddawać ciepło. Dobra, Cinebench się zakończył i ogólnie wygląda to tak, że w multicore osiągnął on ekscytujące 2440 punktów. To tak to wygląda, no nasz jest najniżej, jak może to wyglądać w ogóle. No szybszy od naszego procesora jest i7 11 generacji z wynikiem 3769. Cinebencha sobie już zamkniemy. Niech komputer teraz tylko trochę ostygnie nam. Teraz to ciepły jest jak tego. Albo dobra, robimy go na ciepło. Trzeba go sprawdzać po wcześniej. Dobra, Geekbencha sobie. O, Geekbench 6, no. Latera chcę zrobić i co? Pyk. No CPU sobie zmierzymy, bo GPU to nie warto, bo to jest zintegrowany układ. No, uwaga. No, trochę zaczyna nam żyłować. Dobra, mamy tutaj już wyniki całego testu. W single core osiągnął 613 punktów, a w multicore 1758. Tutaj możemy uzyskać dodatkowe informacje. To będę powoli przewijał, jak ktoś chce, to może zatrzymać sobie i przeczytać. Więc według mnie jeszcze Minecrafta odpalimy, spróbujemy raczej odpalić Minecrafta. Oficjalny Minecraft Launcher nie działa w ogóle. Jakiś problem z uprawnieniami, to spróbuję wyłączyć cały komputer i go zresetować, zainstalujemy Crystal Launchera. Dobra, tutaj już zainstalowaliśmy Crystal Launchera. Teraz odpalimy wersję 1.16.5. Zobaczymy, czy w ogóle się ona zachce odpalić, bo możemy nie mieć też... Może być uszkodzony coś i dlatego się pewnie nie chce coś uruchomić. Albo ja jestem po prostu głupi i nie umiem odpalić Minecrafta. Dobra, Minecraft się odpalił. Trwało to chyba z 2 minuty całe pobieranie na video settings i wszystko zmieniamy na najniższe jakie da się, czyli na 8 chunków, limit bez limitu, bo chcemy jak najwięcej FPS-ów osiągnąć.
No patrzcie, ej, nie jest tak źle, mimo to, że to jest beacon, to też jest swoje partikle. A spróbujemy sobie na RTP pójść. No. I będzie czysty teren. Macie czysty teren. Kolisę 45 klatek. 48. To mniej więcej tak właśnie. Jakbyśmy jeszcze bardziej zmniejszyli render distance, to pewnie jeszcze bardziej. Na 4 render distance, ale to już nie ma. Przy patrzeniu się w niebo jest koło 70, a tak normalnie to grywalne jest, o tak mogę powiedzieć, no. Dałoby się na tym grać, nie ma tragedii. I teraz sprawdzimy sobie starszą wersję Minecrafta. Optensji znowu na najniższe dane, żeby to był rzetelny. Nowy świat. No i teraz create. No, zaszpiliśmy się chyba. To chyba nie zachodzi za normalne. Jakieś bugi graficzne. Te duże bugi graficzne wychodzą. Dobra, to nieważne. A spróbujemy multiplayer. Może na multiplayer będzie to inaczej wyglądać. Też jest źle. No bo sterowniki mamy. No tak, mamy grafika Intel HD. Czy jest to chyba błąd graficzny po prostu samego Minecrafta? No to wszystko już przetestowałem. Dziękuję bardzo za oglądanie i zapraszam również też na inne filmy, które wyświetlają wam się teraz w prawym górnym rogu i